Witam w kolejnej produkcji STD-TV dla Gunfire. Dzisiaj przedstawimy Wam M4 i L96. Dobrze, mamy jeszcze dla Was Steyera. W rękach trzymamy przedprodukcyjne egzemplarze nowego gracza na rynku replik z serii G36 ENL. Ja mam klasycznego AKM-a, Ty masz? 74M? No, z kolbu składano. Ty jesteś głupi, bo to jest AK-74S albo AKS-74. Poprawcie nas. Okej, jeśli myśleliście, że VFC, LCT i Realsword to są najlepsze kałachy, możecie się mylić, gdyż tutaj mamy czwartego gracza w rodzince tych lepszych kałaszków NL. To co, wszystko jest stalowe, wszystko jest fajne. Teraz jest taka tendencja, żeby te kałachy wyglądały jak najlepiej. Były ciężkie i można było nimi drzwi wyważać. To, rozkładać go możemy jak palnego, prawie. Na pewno jest trudniejszy w złożeniu niż palny. AKM. KDK AKM. Jak już mówiliśmy, jest to wersja przedprodukcyjna, zatem prawdopodobnie coś tam się jeszcze w niej pozmienia. Aczkolwiek na nasze niewytrenowane oko, gdyż nasz spec od kałachów strzela teraz z prawdziwego AKMS-a w Narodowych Siłach Rozpaczy, a my zostaliśmy na polu bez niego. No więc tak, jest to AKM, oczywiście mamy łoże ze sklejki, kolbę ze sklejki, natomiast reszta, oprócz oczywiście plastikowego chwytu pistoletowego, to jest stal. Zobaczycie to jeszcze na zbliżeniu. Nawet wyciorek, prawda, to jest stal. Głupia lufa, która często jest aluminiowa, jest stalowa. Urządzenie wylotowe, no kurczę, wszystko. Musimy też pamiętać, że to jest wersja przedprodukcyjna, czyli na pewno kilka rzeczy się zmieni, tak jak na przykład montaż na jaskółkę. Jego nie będzie. Tak, ponieważ to jest montaż, z tego co usłyszeliśmy z bardziej obeznanych w temacie, typowy dla K74, tak jak tutaj. Natomiast AKMS-L miał inny, ten na pewno zniknie, bardzo fajnie. Kolba jest fajnie przykręcana, bo mamy tutaj śrubkę. Tej nie ma, ale to jest wymóg AEG-owy, ponieważ normalnie kolba wchodzi tam głęboko, a tutaj się nie da. To jest fajne, zobaczcie. Jest stopka kolby. Teraz tam bateria siedzi, ale jest tak okienko, prawda, gdzie trzymamy wyciorki i inne rzeczy do czyszczenia. I oczywiście w AKM-ie bateria jest w kolbie. Tak, w AKM-ie mamy baterię w kolbie. Tutaj. Dzięki temu możemy jakiś tam lepszy kwadracik zmieścić. Czym się różni od AKM-a? No wiadomo, po prostu tłumik płomienia, inny, lufa, no i te wszystkie pierdoły, które rozróżniają go od AKM-a i materiały również, wszystko jest stalucha. Oczywiście ma się łoże zmienić. Tak, tutaj łoże, to jest, przypominam znowu, wersja przedprodukcyjna. Łoże jest od AKM-a, będzie od 7.4. Tylko Lepszejsze. jakie, czy będzie drewniane, czy też z tworzywa, no na pewno się dowiecie ze strony Gunfire'a. Wszystko jest stalowe. Oczywiście replika ma oznaczenia. Tu tak oznaczenia rok i gwiazdka bite, a laserem grawerowane numer seryjny. Tu mamy 17, to jest inne i na pokrywie zamka. 9. Na pokrywie zamka jest numer i na To jest dolnym body. Srody, to jest na korpusie odwiedy, ewentualnie na komorze zamkowej. Mamy jeszcze trzeciego przedstawiciela rodziny kałachów ENL. A będzie ich około 9. 9. Tutaj mamy wariację taktyczną w wersji 100. No więc tak jak w poprzednich egzemplarzach mamy bardzo dobrze złożoną replikę, prawda, całą ze stali. Tutaj mamy oczywiście elementy plastikowe. Trąbka stalowa, bardzo fajnie. Łoże oczywiście plastikowe. To jest wersja taktyczna, więc mamy prowadnicę kolby taką jak w replikach, tudzież palnych odpowiednikach serii AR-15, sam jesteś M. Jest. Kolba, kurde, jak ładnie chodzi, naprawdę. No lepiej niż przecież. No, żadnych luzów. Będzie zmieniona, albo taka, ale na pewno jakaś jąkowa i niekoniecznie wiadomo czy taka. Dobrze, natomiast mam oczywiście adaptery na wciśnij kropka. Tu i tu. Tu też, żeby można było sobie na taktyczno jednopunktowym sznureczku powiesić. A poza tym to jest po prostu ANL w
wersji po prostu czarnej, krótkiej. A, chciałem jeszcze zauważyć, że w każdym oznaczenia, nastawy ognia Mamy po rosyjsku, po rosyjsku i są praktycznie, no tak jak powinny być, równo. na odpowiednim poziomie, nie ma z przesunięcia. wyżłobieniami. Natomiast co jest fajne w tych replikach, naprawdę ruch suwadła jest spory. W gaziakach to praktycznie pełny ruch zamka. Praktycznie pełny ruch. Do tego ta prowadnica, ta rurka, która jest, ona wchodzi aż w samą podstawę łóżki. To nie lata. Nie lata, jest naprawdę Stabilne. bardzo fajnie. Docelowo podobno te repliki mają mieć te śmieszne high-capy, które są naciągane żyłką. Generalnie, no wiadomo co my sądzimy o high-capach. Ale ciekawa opcja. No. Zwłaszcza, że przede wszystkim Nie widać, że to jest nie widać, high-cap. że to jest high-cap. Spasowanie jest bardzo dobre. To jest po prostu kawał dobrze złożonego żelastwa. Jeśli mieliście do czynienia z tym premium kałachami, ten sam poziom. Naprawdę jest nieźle. Co w środku siedzi? No co w środku siedzi, to jeszcze się dowiemy, ponieważ na początku mamy wersję jakby przedprodukcyjną. Tutaj mamy prawdopodobnie EM130, ale prawdopodobnie ma być, jeszcze mamy taki srebrniutki, czarny Ma gearbox. być czarny gearbox, mają być kilka części ma być wymienionych, bodajże tłok, nie wiem, nie znam się na tym. Ale będzie Czarna magia. podobno dobrze. Dobrze, 30 metrów dudek. Ła! Stałem, tutaj leci od klatki w dół. Bra! Jak? Stałem tu i chyba w głowę. No, stałem, klata. No, dostałem! Co? Dostałem! Nie bolało, bo kurtkę mam i polar pod tym, ale... To jest mały morderca. Stałem Dostałeś? tu i w głowę. A weź na mnie skieruj kamerę. Dostałeś? Stałem! Dostałem, jeszcze mocno leciało, jeszcze tam z tyłu. Dobra, starczy, już nie będziemy cię męczyć. Już nie będziemy go męczyć. Jak było? Nieprzyjemnie. Dobra. Te repliki poszły z nami na małą wojenkę. Ja strzelałem z AKM-a, tutaj kolega Happel. Kolega Chapel strzelał z AKS-a. On był też pod bardzo dużym wrażeniem, raz, że z pasowania i złożenia tej repliki oraz tego, jak strzelała. Porysujmy go trochę. Chciałbym, korzystając z okazji, że Irek zgubił dyktafon, powiedzieć, że naprawdę fajnie wykonany. Mam LCTK i to jest tak samo dobrze wykonane. Naprawdę trzyma się nieźle. Fuck, dobra. Wow.
No dobra, to po naszej krótkiej przygodzie z przedprodukcyjną serią kałaszków ze stajni ENL trzeba powiedzieć, że jest naprawdę nieźle. Wykonanie, spasowanie, odzwierciedlenie oryginału też nie jest źle, zwłaszcza jeśli chodzi o rozkładanie, a to ma być jeszcze poprawione, więc na pewno będzie dobrze. Czyli na pewno, jeśli macie jakieś uwagi, to na profilu Gunfire'a czy pod porównaniem procenta na blogu możecie nam napisać, co Wam się nie podoba, co ma być może zmienione. Najprawdopodobniej chłopaki wezmą to pod uwagę. Dla nas to wygląda jak kałach, my kałacharzami nie jesteśmy, może to jesteś trochę bardziej niż ja, ale nie może takim technicznym, natomiast tak. Wygląda jako replika bardzo porządnie, staluch bardzo dobrze złożony, no i strzela naprawdę świetnie. Nie wiem, co tam chłopaki wsadzili w serwisie, ale jeżeli to są bebechy, Tak mają wyglądać prosto z pudełka i zresztą jeszcze mają być zmienione części na lepsze, no to za widełki 1000-1500, zależy od egzemplarza, to no to już będzie opcja warta uwagi.